Mówiąc o Scytach, czuję ciężar tematu. Do dzisiejszego odcinka przygotowywałem się naprawdę bardzo długo. Mówić o najważniejszym koczowniczym ludzie starożytności jest dla mnie wielkim wyzwaniem i też wielkim zaszczytem. Scytowie byli tymi, którzy panowali na wielkim stepie pomiędzy IX a III wiekiem przed naszą erą. Sławili się niesamowitymi osiągnięciami. Byli wspaniałymi jeźdźcami, którzy pokonywali praktycznie wszystkie inne armie, a ich największym osiągnięciem było oczywiście zabicie Cyrusa Wielkiego w 530 roku, zdarzenia, o którym opowiem trochę później. Lud scytyjski wywodził się ze stepu południowej Syberii, na południe od Uralu, na wschód od Wołgi, na zachód od Altaju, tak można określić ten teren. Z tej kolebki wyemigrowali zarówno na południe, jak i na zachód, za Wołgę, na tereny dzisiejszej Ukrainy i na północ od Kaukazu. Tam, na południe od Uralu, pozostawili po sobie Dolinę Królów. Miejsce, w którym grzebali swoich najważniejszych władców. Byli to scytyjscy królowie, którzy na pewno byli bardzo istotnymi władcami w owym czasie, o czym świadczą niesamowicie bogate znaleziska archeologiczne, które nawet teraz odbywają się tam za przyczyną polskich archeologów, którzy kopią tam pozostałe kurhany. Bardzo często na szczęście udaje się znaleźć komory grobowe, które są nienaruszone, niezrabowane przez oczywiście rabusiów, którzy przez setki lat zawsze chcieli plądrować te scytyjskie groby, ponieważ są one pełne złota. Kiedy archeolodzy znajdują taki nienaruszony grób, ich oczom ukazuje się majestat scytyjskich królów. Kilogramy złota, pięknie wykonana biżuteria. Jubilerzy scytyjski byli niezwykle precyzyjni i trudno było równać się z ich kunsztem. A w ogóle może to trochę dziwić, bo lud scytyjski jako taki był ludem stricte koczowniczym. Nie budowali oni wielkich miast jak Grecy czy Persowie, nie posiadali pisma, natomiast ich metalurgia oraz biżuteria była na bardzo wysokim poziomie. Głównie zajmowali się oni hodowlą owiec, kóz, krów, a także przede wszystkim koni. Koni, które dały im panowanie na wielkim stepie. To właśnie mistrzostwo w jeździe konnej oraz świetne wykorzystywanie łuków spowodowało, że byli oni w stanie pokonywać wszystkie imperia, które graniczyły w tamtych wiekach z wielkim stepem. Jako że Scytowie przede wszystkim walczyli konno, stąd też wywodzi się bardzo wysoka rola kobiet w ich społeczeństwie. Ludy osiadłe walczyły zwykle pieszo. W walce pieszej najważniejsza jest siła mięśni, jeżeli chodzi o realia starożytności. I w tym kobiety mężczyznom dorównać nie mogą. Natomiast jeżeli Scytyjka wsiadała na konia, stawała się równie szybka, a nawet szybsza od mężczyzny, bo była trochę lżejsza. Co więcej, do walki Scytowie używali przede wszystkim łuków refleksyjnych, w których to siła nie jest kluczowym elementem, a przede wszystkim zręczność i celność. W tym też kobiety były równe mężczyznom. To też stawały one do walki na równi z nimi i tak samo w scytyjskim społeczeństwie miały rolę identyczną jak oni. Bardzo często mamy w kronikach przekazy o tym, że Scytami rządziła królowa. Grecy, kiedy spotkali się z tym koczowniczym ludem, zobaczyli te wojownicze scytyjskie kobiety, no to oczywiście z tego ukuli legendę o Amazonkach, o wojowniczkach, które zabijają mężczyzn i które rządzą się same. Wierzenia Scytów nie są dobrze znane ze względu na to, iż skoro nie budowali oni miast, to tym bardziej nie budowali też świątyń. Mieli też wyjątkową niechęć do tworzenia podobizn swoich bóstw. Herodot przytacza 7 głównych bogów scytyjskiego panteonu
i może nam to dziś dać pewien obraz tego, w co wierzyli ci koczownicy. Na szczycie stała bogini Tapati, płonąca, pani żaru, ognia i ogniska. Następnie mamy boginię Api, matkę ziemi i panią wody. W jej opozycji jest Papaios, bóg nieba i błyskawic. Dalej mamy Dergatawa, praojca wszystkich królów scytyjskich, oraz boga wojny Veretragna. Jest też Gajdasura, bóg słońca, oraz Artimpasa, bogini płodności. Religioznawcy uważają, że wiele elementów ze scytyjskich wierzeń przeniknęło do ludów ościennych, w tym do mitologii słowiańskiej. Przykładem niech będą te kultowe rysunki z VI wieku przed naszą erą. A teraz porównajcie sobie je z tym słowiańskim posągiem. Tutaj ważna uwaga, której nie mogę pominąć. Autentyczność świętowita ze Zbrucza nie jest stwierdzona ponad wszelką wątpliwość. Kiedy miesiąc temu byłem w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, ten posąg był akurat w konserwacji. Mam nadzieję, że przy tej okazji zostaną wykonane dodatkowe badania, które raz na zawsze wyjaśnią, czy jest to XIX-wieczny falsyfikat, czy autentyczny wczesnośredniowieczny posąg. Jak wcześniej wspomniałem, kolebka Scytów znajdowała się pomiędzy Uralem a Wołgą, skąd w IX wieku przed naszą erą rozpoczęli oni swoją migrację na zachód. W przeciągu kolejnych setek lat zdominowali oni stepy na północ od Kaukazu oraz na północ od Morza Czarnego, czyli obszar zwany jako step pontyjski. Wyparli oni z tych terenów liczne ludy, w tym Kimerów, o których opowiadałem we wcześniejszym odcinku. Ci pod presją Scytów udali się na południe i wywalczyli sobie tereny w Anatolii. Inne ludy okolic Kaukazu albo poddały się scytyjskiemu panowaniu w ciągu VIII i VII wieku przed naszą erą, albo wyemigrowały na zachód, na tereny dzisiejszej Rumunii albo Węgier. Pierwszym scytyjskim królem znanym z imienia był Ispakai, który w sojuszu z Kimerami nękał królestwo Urartu, sojusznika Asyrii, największej potęgi owych czasów. I stąd też mamy pierwsze konkretne zapisy na temat Scytów. Później Asyryjczycy pod wodzą Esarhadona najechali północ, pokonali Scytów i zabili ich króla. Natomiast syn Ispakaja, Bartatua, poślubił córkę Esarhadona i od tego czasu Scytowie występują jako sojusznicy Asyryjczyków. I wspólnie oni pokonują królestwo Manai. Syn Bartatua i asyryjskiej księżniczki, nowy król Scytów, Madies, był tym, który stworzył prawdziwe scytyjskie imperium w Azji. Podbił on królestwo Urartu, później najechał Medów i także wcielił ich do swojego państwa, a na koniec wyruszył do Anatolii i zajął jej centralny, stepowy obszar, zajmowany poprzednio przez Kimerów, którzy ponad 100 lat wcześniej uciekli tutaj przed pierwszą falą scytyjskich najazdów na stepy na północ od Kaukazu. Król Madies wyprawił się także do Egiptu, lecz tam faraon Psamtik zapłacił ogromny okup i Scytowie wrócili na północ, nie podbiwszy krainy nad Nilem. Imperium scytyjskie sięgało wówczas aż ziem polskich. Koło Przemyśla znajdują się pozostałości scytyjskiej osady odkryte niedawno przez archeologów. W owym czasie Herodot z Halikarnasu z uznaniem pisał w swojej kronice: Scytowie panują w Azji. W 612 roku przed naszą erą Scytowie oraz Medowie wspólnie położyli kres królestwu Asyrii. Lecz po tym czynie ich sojusz szybko się rozpadł i Medowie zwrócili swoje ostrza przeciwko Scytom. Pokonali ich i wyparli na północ od Kaukazu. W połowie VI wieku przed naszą erą Cyrus Wielki dokonywał swoich heroicznych czynów. Podbił on całe dawne imperium asyryjskie, prawie całą Azję Mniejszą, nominalnie władał też Egiptem, a na wschodzie oparł swoje granice aż na Indusie. W wieku 70 lat Cyrus Wielki
wysłał posłów do Tamirys, królowej Masagetów, czyli Scytów zamieszkujących na wschód od Morza Kaspijskiego. Wysłał tych posłów oczywiście z propozycją małżeństwa. Jego zaręczyny jednak zostały w sposób dosyć jednoznaczny odrzucone, więc postanowił ujarzmić tą dumną królową za pomocą siły. W 530 roku przed naszą erą na północ wyruszyła potężna perska armia i doszło do największej bitwy w dziejach świata stoczonej przez niegreków. Tak zresztą opisał ją Herodot. Cyrus został zabity, Persowie pokonani, a królowa Tomiris podobno obcięła jego głowę i kazała wrzucić ją do kadzi pełnej roztopionego złota, aby król mógł nasycić się tym, czego tak przez całe swoje życie pożądał. To nie był koniec zmagań Scytów z Persami. 17 lat później, w 513 roku przed naszą erą, Dariusz Wielki postanowił dokonać niemożliwego. Wyruszył ze swoją wielką armią wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, aby pokonać Scytów. Ci, widząc potęgę Dariuszowej armii, nie wchodzili do walnej bitwy, tylko stosowali taktykę partyzancką, stopniowo nękając podjazdami jego armię, niszcząc zapasy, a przede wszystkim stosując taktykę spalonej ziemi. Niszczyli wszystko, co mogło być przydatne dla tej wielkiej armii. Dariusz, ufny w siłę swojej armii, parł cały czas w kierunku północnym, coraz głębiej w wielki step. Tymczasem Scytowie wysłali do niego posłów. Przysłali mu ptaka, mysz, żabę oraz 5 strzał. Król Dariusz w swojej pysze odczytał to jako oddanie mu nieba, ziemi oraz wody. Więc zadowolony parł dalej, aby wreszcie rozprawić się ze Scytami. Tymczasem znaczenie tego przekazu było zupełnie inne. Scytowie chcieli powiedzieć mu w ten sposób: jeżeli wy, Persowie, nie odlecicie jak ptaki, nie uciekniecie jak myszy, albo nie wskoczycie do wody jak żaby, to tymi 5 strzałami zostaniecie wybici w pień. Tak też się właściwie stało. Po kilku tygodniach dalszych zmagań Dariusz Wielki musiał przyznać się do porażki i wycofał swoją zdziesiątkowaną armię w kierunku południowym. Scytowie w ten sposób obronili swoją niepodległość i zapewnili sobie hegemonię na Wielkim Stepie na kolejne dziesięciolecia. Tymczasem w V wieku przed naszą erą relacje Scytów z Grekami układały się całkiem dobrze. Na wybrzeżu Morza Czarnego kwitły greckie kolonie, a na Krymie istniało Królestwo Bosporańskie. Rozwijał się także handel. Do Grecji wywożono miód, pszenicę, niewolników oraz skóry, a do Scytów napływały takie wyroby jak grecka ceramika, wino i biżuteria. Wpływy kultury helenistycznej były w owym czasie widoczne na całym obszarze pontyjskiego stepu, a wyroby rzemieślników z nadmorza Egejskiego wędrowały daleko w głąb stepu. Potęga Scytów zaczęła załamywać się w IV wieku przed naszą erą. W 339 król Ateas przekroczył Dunaj i postanowił najechać Macedonię. Lecz tam trafił na godnego sobie przeciwnika w osobie Filipa II Macedońskiego. Ojciec Aleksandra Wielkiego pokonał Scytów w wielkiej bitwie, w której to Aleksander Wielki mógł brać udział, ponieważ miał wtedy 17 lat. Bardzo ciekawe jest, że losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby w owym czasie scytyjska strzała dosięgnęła na przykład gardła Aleksandra Wielkiego. Jego wielkie podboje i helenizacja całej praktycznie znanej Azji nie doszłaby do skutku. Tak się nie stało. Scytowie zostali pokonani, wyparci na północ, lecz kilkanaście lat później wrócili, już po śmierci Aleksandra Wielkiego, kiedy jego wielkie imperium zostało podzielone na licznych diadochów. Wówczas w Macedonii rządził Lizymach, który to walczył właśnie z Scytami i znowu udało mu się odeprzeć ich najazd. Jednak ta macedońska falanga była skuteczną strategią przeciwko tym jeźdźcom, którzy widocznie swoimi strzałami nie byli w stanie przebić się przez bardzo dobre pancerze i bardzo duże tarcze macedońskiej falangi. Potem już ich gwiazda zaczęła coraz bardziej słabnąć i po kilkuset latach właściwie znikają zupełnie z kart historii, ale o tym zaraz Wam jeszcze opowiem. W owym czasie także Królestwo Bosporańskie rozszerza coraz bardziej swoje granice na wschód kosztem Scytów.
Ze wschodu przybywają kolejni spokrewnieni ze scytami koczownicy, Sarmaci. Stopniowo tereny w posiadaniu scytów kurczą się coraz bardziej, część z nich zostaje zasymilowana przez ludy kaukaskie, część przez Słowian, część przez Sarmatów, a część ucieka na Krym, gdzie tworzy się tak zwana Mała Scytia, która istnieć będzie jeszcze przez kilka wieków, mimo naporu ze strony Greków i Sarmatów. W ten oto sposób najważniejszy lud koczowniczy starożytności stopniowo został usunięty z kart dziejów, aby ustąpić miejsca nowym, silniejszym koczownikom w osobie Sarmatów, też spokrewnionych właściwie ze Scytami, którzy z Zawołgi nadciągnęli w IV-III wieku przed naszą erą. Jednak Scytowie nie zginęli. Pozostawili po sobie wspaniałą tradycję jeździecką, pozostawili liczne kurhany, które od Ukrainy aż po Autaj można znaleźć na Wielkim Stepie, i pozostawili po sobie też bardzo istotne DNA, które w nas, Słowianach, jest bardzo obficie reprezentowane. Możemy być z tego dumni, że wiele wspaniałej scytyjskiej krwi jest również w naszych żyłach. Co bardzo istotne, obozowisko scytyjskie, a być może nawet gród, został odnaleziony niedawno pod Przemyślem i pokazuje to, jak daleko na zachód Scytowie sięgali w swoich wpływach. Także również na naszych terenach tutaj dzisiejszej Polski mieli oni swoje przynajmniej jedno osiedle, aczkolwiek znalezisk scytyjskich na naszych terenach jest jeszcze więcej. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas tej podróży po Wielkim Stepie. Poznaliście historię wspaniałych Scytów. To był odcinek drugi z serii Historia Wielkiego Stepu. Zapraszam na kolejny, trzeci, w którym opowiem o Sarmatach.